Nagrywamy ten film, bo zauważyliśmy, że wśród pewnych środowisk w ostatnim czasie dzieje się więcej podziałów niż współpracy. Tworząc ten kanał mieliśmy za misję, aby łączyć świadome środowiska, a nie je dzielić. Dlatego nigdy nie będziemy miejscem, w którym będziemy eskalować konflikt. Nagrywamy ten odcinek, bo naszym zdaniem jest coś ważniejszego, co rozgrywa się nad naszymi głowami, kiedy my zajmujemy się tematami pobocznymi. Co takiego przepychają rządzący, kiedy my jesteśmy skupieni na przepychankach? Zapraszam na odcinek. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebyk, twórca efektywnej metody diagnozowania i leczenia chorób opartej na łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Widzimy ogromną popularność filmów zdrowotnych, no i tak jak ten kanał ruszył z misją nagrywania o finansach i o inwestowaniu, tak dołożyły się kolejne cegiełki zwane harmonią życia, tak można to nazwać, więc są finanse, zdrowie i relacje, no i kolejne odcinki zdrowotne będziemy nagrywać, bo widzimy, że są potrzebne, że są popularne, że oglądacie, że wysyłacie dalej, że komentujecie, że korzystacie z tej wiedzy, także mamy bardzo długą listę nazwisk, ekspertów, których zaprosimy tutaj do studia, bo zawsze chcieliśmy być niezależni, zawsze chcieliśmy pokazywać przeróżne strony tego tortu zdrowotnego, który jest ogromny w Polsce i przecież każdy trochę to inaczej widzi, ale wspólną naszą misją jest to, żeby Polki i Polacy byli coraz bardziej świadomi nie tylko w finansach, ale również w zdrowiu. Także w nowym roku oczekujcie nowych nazwisk w naszym studiu, a jeśli macie jakieś mądre propozycje nazwisk ludzi, którzy chcielibyście tutaj w tym studiu albo w innym studiu, bo w Warszawie również czasami nagrywamy, gościć, to napiszcie w komentarzu, a chętnie wyślemy takie zaproszenie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem Ryszard Grzebyk. Witam Cię, Grzesiu, witam Państwa. Witaj, Ryszard. Dziś myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli o trendzie, który jest widoczny już coraz bardziej, a trend polega na tym, że coraz bardziej gdzieś eliminuje się naturopatię, ziołolecznictwo, nawet te sklepy zielarskie widoczne kiedyś na każdym osiedlu, dziś albo znikają, albo mają coraz większe problemy. Ostatnio nawet pojawiła się ustawa, bardzo szybko zorganizowana, napisana i z tego co wiem przegłosowana, dajcie mi znać, ale najprawdopodobniej już tak, która eliminuje amanitę. Też to zaczęło przeszkadzać, czyli wszystkie te takie alternatywne źródła no zaczęły być atakowane. Powiedz mi, dlaczego tak się dzieje? Gdy nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o jedno. Ten trend zaczął się wcale nie tutaj, nie teraz i nie w Polsce. Zaczął się już dosyć dawno, bo jak czytałem kiedyś taką historię właśnie tej całej naturopatii, która oczywiście częściowo była przejęta przez medycynę akademicką, część wiedzy przynajmniej, bo przecież bardzo wiele dzisiejszych leków zawiera w sobie wkłady ziołowe, które są bardzo efektywne na niektóre schorzenia, tylko są później obłożone czymś tam innym i opatentowane i to jest na dzień dzisiejszy jako wymysł farmacji. No to powiedzmy już ta historia mówiła, że za czasów mniej więcej roku 1900, powiedzmy 10-20 już zaczęto w Niemczech robić pierwszą eliminację ludzi, którzy zajmowali się głębiej naturalną medycyną. I na tym się nie skończyło. Rok 1948 to był koniec fakultetu zielarstwa na przykład we Francji. I po kolei te wszystkie powiedzmy działania szły w tą stronę, żeby całkowicie wyrugować medycynę naturalną z takiego szerszego użycia, więc no tutaj nic innego nie jest jak realizacja tej polityki, która ma doprowadzić do tego, że naturopata ma być de facto takim pomagierem, co zresztą WHO oficjalnie o tym mówi i wszyscy na kolana padają, że WHO powiedziało, to tak ma być. Ma być pomagierem w gabinecie lekarskim, jeśli już. Czyli naturopata nie może być wyedukowany na poziomie, na którym jego wiedza pozwala mu na samodzielną diagnostykę. Nie może być wyedukowany na poziomie, gdzie umie wdrożyć jakieś skuteczne terapie. On to wszystko może umieć i może robić, ale cel jest taki, że ma to robić pod kontrolą lekarza. Tak jakby lekarze się w ogóle na medycynie naturalnej czy ziołolecznictwie w jakiś sensowny sposób znali. Uważa się, i to bardzo błędnie, że lekarz wszystko umie. Jest to nieprawdą oczywistą, tak samo jak
powiedzmy górnik nie wie, jak się kopie ropę naftową, chociaż to niby pokrewne też jakieś tam górnictwo jest. Tak samo naturopata nie wie o, powiedzmy, całym podejściu medycyny akademickiej do leczenia i vice versa, lekarz też nie wie, jak wygląda to z drugiej strony. To, że ktoś przeczytał kilka książek, czy usłyszał na temat kilku jakichś specyfików, to wcale nie znaczy, że on się na tym zna, po prostu usłyszał o kilka specyfików. Więc chociażby w książkach Jak to nie wyrok, wydanych w 2015 roku, pisze o czymś, co się nazywa Codex Alimentarus. I tam już wtedy było cały plan doskonale ustalony, no przecież to można sobie znaleźć na internecie, samemu to posprawdzać, gdzie ludzie, którzy będą hodowali na przykład jakieś rośliny na, powiedzmy, na sprzedaż, będą musiały spełniać określone normy i odpowiednia ilość nawozów będzie musiała być na to zastosowana, co będzie badane, inaczej nie będą mogli sprzedać i tak dalej, czyli to totalne ograniczenia z każdej strony, jak tylko to będzie możliwe. No i oczywiście w kodeksie Alimentarus też tam pisze, że ma dojść do tego, ja to moimi słowami teraz nazywam, nie tak jak tam to jest ujęte, że nawet przysłowiową herbatę z mięty, jeśli ktoś będzie sobie chciał kupić w aptece, będzie musiał mieć na to receptę lekarską. Jak się o tym ludziom mówi i cały czas przez te ostatnie 10 lat mówiłem, że to niemożliwe. No jak niemożliwe? Poczytajcie sobie, zobaczcie. Więc to, co się dzisiaj dzieje w naturopatii w Polsce, jest tylko przedłużeniem tego całego procesu, który ma właśnie doprowadzić do tego, że ma się wykosić wszystkich, którzy myślą trochę inaczej. I nieważne, że mają w niektórych czy w wielu obszarach dużo większe racje i dowody na to, że to jest lepiej działające, to ma być jedna kontrola. Mhm. Ja myślę, że zanim zadamy drugie pytanie, które się tutaj naturalnie nasuwa, to chciałbym się zwrócić do Was, do społeczności naszej, ogromnej społeczności, która jest, ja o tym powiem, bo czasami trudno sobie to wyobrazić. Łącznie nasze wszystkie filmy na kanale obejrzało już ponad 100 milionów ludzi. To jest do Was informacja, żebyście wiedzieli, jak jesteście silni, jak jesteśmy ogromną społecznością, która ma siłę, która ma moc, która jest w stanie sprzeciwić się właśnie temu, co się też dzieje, bo jeśli faktycznie są sytuacje jakieś kryzysowe, wiecie, jak się mówi przysłowiowo, że zapałkę jesteś w stanie jedną złamać, ale jeśli są zapałki wszystkie obok siebie, to nie jesteś w stanie ich ruszyć, więc prośba do Ciebie, żebyś dał pod filmem znak, że tu jesteś, że oglądasz. Dał lajka, napisał komentarz, żeby ten film poszedł bardzo dużo, żeby ten film poszedł jeszcze dalej. 100 milionów ludzi to jest naprawdę już ogromna społeczność i w nowym roku będziemy robić coś, żeby ta społeczność była jeszcze większa. A teraz pytanie od tej społeczności, które ja zadam właśnie do Ciebie, Ryszard. No skoro się tak dzieje, że wspominasz, że najprawdopodobniej będzie problem, żeby kupić nawet herbatę ziołową w sklepach i w tym kierunku to idzie, to co my jako społeczność, ogromna, gigantyczna, możemy zrobić? No bo często komentarze się pojawiają, panowie, mówicie o tym, jak jest, my wiemy, ale jaki powinniśmy krok jako społeczność podjąć dzisiaj, jutro, żeby do tego nie doprowadzić, no bo przecież rządzący często gotują tą żabę i sprawdzają, na ile sobie mogą pozwolić. Jeśli będzie bierność, no to wiadomo, że mogą iść dalej. Co powinniśmy wszyscy zrobić razem? No to skorzystam z okazji i przy okazji odpowiem tym, którzy dokładnie z tym samym pytaniem do mnie pisali maila, ale już nie mam tyle czasu, żeby na każdemu pojedynczo odpowiadać. Proszę o wybaczenie. Co można zrobić? No przede wszystkim nie słuchać tylko samych odcinków, bo to jest oczywiście fajne i gratuluję, że tyle tu wejść masz i całej ekipie, no sukces fenomenalny. Natomiast samo słuchanie to jest bardzo istotne na tym poziomie, że może zmienić troszeczkę swoją świadomość i inaczej pewne rzeczy rozumieć. I to jest bardzo dużo już. Natomiast jeżeli tylko na tym etapie się poprzestanie, to rzeczywiście nic się nie zmieni, bo to, że ty jesteś na przykład przeciwny czemuś tam, ale tego nie wyrazisz w sposób publiczny i szeroki, to nic to nie zmieni. Więc jak to zrobić? Ludzie mają potężne obawy, żeby napisać na przykład do swojego posła, czy do kancelarii Sejmu, czy do marszałka Sejmu po prostu protest. Ja, Jan Kowalski, definitywnie nie zgadzam się z takimi zamiarami, z takim postępowaniem. Najlepiej, żeby to jeszcze było nieindywidualne, tylko niech się, że tak powiem, pół miasteczka po tym podpisze, czy pół wioski. I żądacie odpowiedzi na to, ustosunkowania się tego pana do tego, co żeście mu wysłali. Nie tylko, że pismo poszło, zginęło w czeluściach archiwum i nikt o nim nie wie, tylko wy żądacie odpowiedzi na to coś. Tak samo były informacje pod tytułem: no dobrze, Ryszard, czemu ty nie zrobisz jakiejś ogólnonarodowej petycji, żeby się ludzie potem podpisali i żebyś się tym zajął? Kochani, ja się wszystkim nie zajmę. Ja robię to, co robię. Jestem urobiony po łokcie, tak jak wy z waszym kanałem.
no ciężko cokolwiek do tego jeszcze włożyć, ale na pewno wielu z was ma tak zwane wolniejsze moce przerobowe i może się taką petycją zająć. Tylko uwaga, nie oddawać tej petycji w ręce później jakiegoś kolejnego, powiedzmy, dziwnego człowieka, który no, będzie mówił, że dużo robi dla medycyny naturalnej, de facto będzie jakieś tam destrukcyjne działania robił, czyli dalej nie przekaże. To musi być po prostu jakaś grupa ludzi, którzy są, powiedzmy, w ten sposób temu oddani. I wyrazić swój sprzeciw do marszałka, do wojewody. Nie czekać, aż ktoś to za was zrobi. Tego się nie da za was zrobić, bo dlaczego tylko ktoś jeden, czy drugi, czy trzeci, czy dziesiąty ma się tym zająć, a cała reszta ma patrzeć, jak oni, że tak powiem, siwieją przy tym projekcie. Jak ktoś chce poprawić swoje życie, no to musi sam o to zadbać. Tak samo jak chcecie mieć lepszy status materialny, no to trzeba się wziąć za pracę, czy za rozwój firmy, czy cokolwiek, żeby sobie ten status poprawić. Nikt tego za was nie zrobi. To wy w ten sposób poprawiacie sobie swój poziom ekonomiczny i swoją jakość życia. I tak samo tutaj. Chcecie mieć dostęp do tych rzeczy, to musicie działać. Tu się nie da zrobić, że ktoś to zrobi. Mhm. Czyli ta aktywność, która jest, my czasami też o tym mówimy i jak rozmawialiśmy przy kawie z Ryszardem kiedyś, to Ryszard powiedział, no ja jestem od tego, co mam robić. I ja to robię, bo pracuję po 12-14 godzin dziennie. Znając ciebie, to pewnie jeszcze więcej ostatnio. I ty powiedziałeś, Kuszu, wy, jeśli macie kanał, to nagrywajcie, bo to jest wasza misja i wy to umiecie robić, więc skupcie się na tym. I teraz ja mam apel do was, że każdy z was, że czasami jest tak, że nam z osobna, jako jednostce czegoś brakuje, ale razem mamy wszystko. Pamiętajcie, razem mamy wszystko, więc zrzeszajcie się. Nie musicie jako jednostka napisać takiego maila do posła czy marszałka, tylko możecie to zrobić właśnie w kilka osób. Jeśli nie umiecie zdań złożyć, żeby to było po polsku, to ktoś na pewno obok was napisze to tak, żeby to było dobre pismo, a wy możecie się pod tym pismem podpisać. Także możecie działać jako grupa. My jako kanał naprawdę mamy z tyłu bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierają, ale na co dzień ich nie widać i oni nam bardzo dużo pomagają. W sytuacjach kryzysowych naprawdę to widać. I dalej będziemy robić. I my jako kanał jesteśmy miejscem, platformą, gdzie chcemy zapraszać przeróżnych ludzi i to będziemy dalej robić. I chcemy wspierać to wszystko i faktycznie pomagać Polakom, pomagać ludziom. I dalej będziemy to robić, więc idźmy w kierunku pytań, które sobie dzisiaj przygotowałem, bo dzisiaj chciałbym z ciebie trochę wyciągnąć jeszcze więcej, żeby skorzystali nasi widzowie. Sporo pracy za tobą, mnóstwo lat tego doświadczenia. I powiedz mi, Ryszard, bo to jest, myślę, ciekawe, czy widzisz jakiś u pacjentów taki jeden wspólny mianownik, który się pojawia... który się pojawia u nich, bo zgłaszają się do ciebie mailowo, telefonicznie, przychodzą na konsultacje, różnie to jest. Widzimy, że pandemie są przeróżne. Pandemia raka się ostatnio pojawia i mam wrażenie, że ja dostaję w każdym tygodniu jakiegoś SMS-a z prośbą o kontakt do ciebie czy do innych ludzi, którzy mogą pomóc. To są naprawdę apele już takie ostateczne. To tam widać po prostu przerażenie w tych SMS-ach i ja jestem takim przekaźnikiem często tych wiadomości. Tego jest dużo więcej niż było. A jaki jest wspólny mianownik tych problemów widzów, którzy się do ciebie zgłaszają? No tutaj wspólnych mianowników to kilka by było, ale na dzisiaj tak na szybko w zasadzie było przygotowane. Jeden, który jest bardzo istotny, o którym zresztą piszę w książkach Rak to nie wyrok. Gdy tam dochodzę do raka, wymieniam takie tam kilka prostych informacji, ale jak znam życie, to pewno większość ludzi, którzy akurat na ten fragment natrafili, to przeczytało oczami, ale to niekoniecznie do świadomości dotarło. No dlatego, że to było jakby niewytłuszczone i w takim tekście ciurkiem, ale to powtórzę, bo to jest naprawdę niezwykle istotne. Musimy zrozumieć przede wszystkim, czego zaczyna w organizmie, nazwijmy to, brakować w momencie, kiedy jest choroba, zwłaszcza jakaś ciężka, przewlekła czy rak. Generalnie nie będę się tutaj podejmował, by określić na jakim procencie akurat ten niedobór występuje w populacji, ale powiem, że no daleko ponad 90%. I co to takiego jest? Jest to, krótko mówiąc, niedobór energii. I to może wyglądać na coś dziwnego, bo często ludzie mylą wytwarzanie energii w naszym organizmmie od tych energii ezoterycznych czy okultystycznych i już jak takie słowo słyszą, to jest wielkie wow, w to nie wchodzimy, a to zupełnie co innego. Ja to już gdzieś nieraz mówiłem w różnych wywiadach, jeszcze powtórzę, jeśli ktoś jest nowy, żeby wiedział, o co chodzi. Wytwarzanie energii w naszym organizmie polega na tym, że ponad 90% tlenu, który wdychamy, idzie prosto do mitochondrii na wytwarzanie energii.
czyli tej energii, dzięki któremu my się poruszamy, dzięki któremu mamy trawienie, dzięki któremu mamy krążenie, myślenie i tak dalej. I to się dzieje z pokarmem tak samo. Więc mówimy tutaj o takiej normalnej, typowej energetyce. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, o co chodzi, to proszę się zastanowić, jak to się dzieje, że macie ciepłe ciało. Żeby było ciepłe ciało, musi być wytworzona energia. To jest najlepszy objaw tego, że ta energetyka w naszym organizmie jest wytworzona. Ja o tej energetyce mówię. Więc czego tym ludziom, którzy są przewlekle czy ciężko chorzy, brakuje? Brakuje im właśnie właściwego poziomu energii. I dlaczego jest to istotne? Dlatego, że jeżeli się nie ma właściwego poziomu energii i to trwa odpowiednio długo, organizm ma coraz bardziej zmniejszone funkcje samoregeneracji. W związku z tym choroba może się lepiej rozwijać, dlatego że nie ma tych mechanizmów obronnych silnych na tyle, żeby ten organizm mógł się szybko i sprawnie zregenerować. W związku z tym ona się rozwija. A jeśli dochodzimy do takiego schorzenia, przed którym dziś każdy panikuje, który się nazywa nowotwór, to on jest dodatkowo wredny do tego stopnia, że on jeszcze okrada organizm produkowanej energii, bo ona jest mu potrzebna do wzrostu. Czyli nie dość, że jest samodegeneracja, że tak powiem, produkcji energii, to jeszcze mamy pasożyta, który wysysa tą energię. Dlatego jednym z podstawowych elementów, które, gdy przyjmowałem pacjentów, bo już teraz to nie mam jak nawet czasowo tego robić, to jest to, że zawsze zwracałem uwagę na energetykę i praktycznie w mojej szkole cały czas w sposób bezpośredni albo pośredni mówię energia, odblokować produkcję energii w taki czy w inny sposób, a tych mechanizmów jest naprawdę mnóstwo. To nie jest jakiś jeden, że ktoś weźmie sobie na przykład L-karnitynę, która jest dana z tego, że rzeczywiście zwiększa wydajność mitochondriów, spala też tłuszcz przy okazji, więc takie wspomaganie przy odchudzaniu, ale to nie znaczy, że samym tym się człowiek tłuszczu pozbędzie. Ale rzeczywiście, jeśli to są początkowe jakieś stany, powiedzmy, takiego osłabienia, ona świetnie się sprawdza. Ale to przy ciężkich zaburzeniach, niekoniecznie ona się może sprawdzić. Warto ją zawsze zastosować, bo nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje. Natomiast trzeba podejść do tego bardzo kompleksowo i nie jednokierunkowo. A to jest ciekawe w ogóle, jeśli mogę ci przerwać, absolutnie. Ryszard, bo wspomniałeś o czymś takim dla niektórych może zbyt prostym, zbyt ogólnym, podstawowym, trywialnym wręcz, że że nie mam energii, ale co to oznacza? No bo ktoś by powiedział, boli cię głowa albo masz krwawienie, to wtedy widzę, boli mnie głowa, czuję, albo widzę, że mam krwawienie, to okej, to jest ta sytuacja. A kiedy my możemy stwierdzić, że ja nie mam energii? Kiedy nas to dotyczy? W sensie, bo ty mówisz, że bardzo duża część społeczeństwa to może mieć, ten problem. Jak my mamy to zbadać, albo jak mamy to zaobserwować u siebie, że to nas dotyczy, że my nie mamy energii? No bo wstanie do pracy i pójście to już jest to? Czy to po prostu robimy, bo musimy, ale i tak nie mamy energii? I tak jesteśmy tym pacjentem, człowiekiem, o którym ty wspomniałeś. No więc jeśli ktoś ma wysokiej klasy, ale naprawdę wysokiej klasy aparat do badań typu biorezonans, ale nie ten taki za 5 czy 10 czy tam 20 tysięcy, bo to akurat na tym to się niespecjalnie zbada, ale taki naprawdę dobrej klasy, to tam pokazuje nie tylko powiedzmy poziom energii aktualny, ale też poziom energii oczywiście do wieku i jeszcze podpowiada bardzo fajnie, jak tą energetykę w przypadku danego pacjenta wzmocnić. No niestety tych aparatów za dużo nie ma. To jest jedna rzecz, ale najprościej jest to zaobserwować u siebie. Jak to się dzieje? No mam na przykład chroniczny niedobór, powiedzmy, kwasu solnego, co przekłada się na słabe trawienie. No to już ewidentnie widać, że mam niedobór energii. To znaczy mogę mieć energię jeszcze w całym organizmie, ale w tym momencie w danym organie, w danych funkcjach jest już niedobór tej energii. Mogę mieć na przykład tak zwane leniwe jelita. To też świadczy o tym, że jest niedobór energii. I może takich rzeczy być mnóstwo, ale takie najbardziej, powiedzmy, łatwe do zaobserwowania to jest to, że wstaję rano, nie jestem wypoczęty. Jestem zmęczony, nie mam tak zwanego powera, żeby cały dzień efektywnie i jak to kiedyś w młodości bywało, szybkością światła wszystko załatwić. Tylko już robisz, tak chcę sobie przysiąść, już tak dobrze mi stanąć na chwileczkę, wziąć oddech i tak dalej. To są pierwsze objawy, że ta energia już nam ucieka. Nie w sensie ucieka, tylko w sensie, że jest w mniejszej ilości produkowana. Czy człowiek się obudził rano i już jest zmęczony? Na przykład. I ktoś jest ospały, tak? Chodzi, jest ospały. To są oczywiście, ja mówię o niektórych objawach, które też występują w wielu innych zaburzeniach, natomiast to są takie bardzo proste, które można sobie zauważyć. Zmniejszone libido, słabsza pamięć, powiedzmy zmniejszona troszeczkę inteligencja, sposób kojarzenia, przetwarzania danych. Ktoś był niezwykłym byszczakiem wcześniej, a teraz już potrzebuje czasu, żeby to samo zrobić, ale mu wolniej, jakby więcej czasu na to potrzebuje. To są takie drobne na początku objawy, których się specjalnie zauważa,
ale one występują. Mieszkasz na przykład na 4. piętrze bez windy. No i siłą rzeczy, jak ileś lat po tych schodach wychodzisz, to masz tą kondycję, że znowu wyjdziesz. Tylko zastanów się, czy wychodzisz lekko, czy już na końcu jest prawda? To już jest objaw na to, że tej energetyki jest mniej. I teraz jak to wszystko złożymy razem i dojdzie do jeszcze jakiegoś, jak ja to nazywam, procesu inicjacyjnego w danym kierunku chorobowym, czy nie daj Boże w przypadku raka, no to wtedy już jest jazda z górki. Tak bym to w skrócie określił. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Śpiesz się, oferta trwa tylko do 22 grudnia, a liczba pakietów jest ograniczona. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ja wiem, że ty przygotowałeś dzisiaj też dla naszych widzów coś, co się wyświetli też na ekranie, żeby łatwiej było sobie te dane przetworzyć, więc dla wszystkich tych, którzy słuchają tylko, warto, żeby zerknąć na ekran za chwilkę, bo Ryszard będzie mówił o tym, no właśnie, co dalej, no bo jeśli mamy ten brak energii i zaobserwowaliśmy to u siebie i chcielibyśmy to zmienić, no to myślę, że teraz jest czas, żeby zapytać o to, jak to zmienić i co na to wpływa i jaka jest dalsza droga, no bo ta mitochondria, fajne było właśnie to pytanie, ta rozkmina, mówiąc kolokwialnie, żebyśmy się zastanowili, dlaczego nasze ciało jest ciepłe, tak? Dlaczego jest tak, że dotykamy się i mamy temperaturę, co sprawia, że ta ciepłota się pojawia, no mamy mitochondria, mamy właśnie tą energię, czyli to ciało nas ogrzewa, ale może być problem z tą energią, o której przed chwilką wspomniałeś, więc idźmy do tych rozwiązań, jak to zrobić, żeby było lepiej, żeby to poprawić. Więc może jednocześnie tutaj, bo przeczytałem kilka odpowiedzi w komentarzach, że coś tam zacząłem gdzieś tu i tam mówić o przyczynówce, ale w zasadzie mówię o takim pierwszym poziomie, więc może dzisiaj zejdziemy troszkę na drugi poziom. No ale dalej nie będziemy schodzić, bo no, dalsze poziomy uczę w szkole i tego się w zasadzie nie da wytłumaczyć w 5 minut, bo to trzeba jakby każdy element rozkminić osobno. I później dopiero poskładać. No więc musielibyśmy tu nagrać dużo odcinków, żeby chociażby ten problem energetyki dać na takim poziomie, żeby każdy miał powiedzmy tą 80 czy 90% wiedzę na ten temat. No ale postaram się to maksymalnie skrócić i dać ten taki trochę głębszy niż podstawowy poziom. Dobrze, i zaczniemy od tego. Teraz Państwo widzicie na ekranie taki trójkącik. Na tym trójkąciku, jak to na trójkąciku, są 3 boki. Proszę zauważyć, co jest w lewym dolnym rogu. Tam pisze nadnercza. Otóż okazuje się, że nadnercza, tarczyca i nasze jądra jajniki to jest nasz główny motor energetyczny organizmu. Oczywiście zaraz się pojawią komentarze, a skąd ty to wiesz, a daj badania kliniczne. Nie muszę niczego udowadniać, jak ktoś nie wierzy, to niech nie wierzy. A jak ktoś jest dociekliwy, to niech sam to przyuważy na ludziach potrzebujących pomocy, na pacjentach cierpiących na różne choroby i niech tym prostym sposobem zacznie regulować i podnosić energetykę i zobaczy, czy to działa. I ja zawsze uważam, że to jest jakby najlepszy dowód na to wszystko. Więc widzimy tak, że są nadnercza, są jądra jajniki i na górze mamy tarczycę. To jest tak mniej więcej narysowane jak u człowieka, że nerki są na dole, tarczyca jest powiedzmy na naszej górnej szyi, gardle szyi, jak to tam sobie określi, nie ma większego znaczenia. I jeżeli te 3 elementy współpracują ze sobą synchronicznie, to mamy w zasadzie bardzo dobrą produkcję energii. Oczywiście, jeżeli jeszcze ileś tam kolejnych elementów też nie wykrzaczyło się gdzieś po drodze, natomiast ja tu chcę powiedzieć o tym bardzo podstawowym mechanizmie. I teraz zobaczmy, co jest takiego w nadnerczach. Nadnercza oczywiście produkują praktycznie wszystkie hormony, jakie są dzisiaj znane, ale główne to jest kortyzol, DHEA, adrenalina i z chińskiego coś, co się nazywa jing. Ja kiedyś o tym też już kilkakrotnie mówiłem. Mamy jing wrodzone, jing nabyte. Jing wrodzone właśnie mieści się w naszych nerkach i do tego jeszcze tam jest energia chi, energia yin i yang. Jeżeli te elementy w samych nerkach i nadnerczach pracują synchronicznie, to mamy naprawdę wydajną produkcję energetyki. Już nie będę tu wchodził może w połączenia nerek z innymi organami w organizmie, bo tu już mówię, to by się taki groch z kapustą zrobił, że ciężko by to było może ogarnąć na pierwszy raz. Idźmy teraz do drugiego boku trójkąta. On jest na ekranie w prawym dolnym rogu.
I tam widzicie Państwo, że jest napisane jądra i jajniki. I one oczywiście produkują też wiele innych hormonów, ale 3 główne, którymi my potrafimy operować w sposób bezpieczny i które są do kupienia, bo to też jest istotne, bo nie będziemy mówili o 36 hormonie, którego w zasadzie nie można nigdzie kupić. Co z tej wiedzy? Ja zawsze mówię, miejmy wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną, więc ja mówię tutaj o wiedzy praktycznej. Więc one produkują głównie estrogeny, progesteron i testosteron. I teraz, oczywiście te same hormony są też produkowane w nadnerczach, ale w mniejszej ilości. I teraz idziemy do tarczycy. Jeżeli tą bazę, powiedzmy taki fundament, mamy dobrze działający, to tarczyca w zasadzie wręcz musi pracować dobrze. Wręcz musi nie znaczy, że zawsze pracuje, bo czasem może się zdarzyć, że jak z jakiegoś powodu, na przykład, jak widzicie Państwo pod spodem, pod tarczycą jest narysowana śledziona. Jeżeli z kolei śledziona ma niedobór energetyczny, to może nam osłabić tarczycę i nasze jądra i jajniki i nadnercza będą pracowały dobrze, a pomimo tego tarczyca jednak będzie wykazywała objawy niedoczynności. Ja wiem, że tutaj wszyscy endokrynolodzy w Polsce teraz wykonają ironiczny uśmieszek, ale powiem tak, jeszcze raz powtórzę, sprawdźcie to empirycznie, a nie zasłaniajcie się teoriami i różnymi innymi rzeczami, które są między innymi po to, żeby przypadkiem nie dojść do sedna, jak to działa. I teraz, jeżeli mamy dobrze działające nadnercza i powiedzmy nasze organy płciowe, to nawet jeżeli śledziona jest troszkę osłabiona, nie daje właściwej energetyki do tarczycy, to będzie nam tą tarczycę hormonami dużo łatwiej, nazwijmy to, wyprostować w jej działaniu, w sensie energetycznym, dlatego że tutaj wystarczy w zasadzie podać jej, jak widzicie z boku, cynk i odselen, które są głównym paliwem dla tarczycy i ona powinna zacząć normalnie działać. Gdyby nie zaczęła normalnie działać, to możemy wtedy iść po hormony tarczycy, które w środku trójkąta widzicie jest znaczy wątroba. Dlaczego napisałem wątrobę? Dlatego, że w wątrobie następuje główna zamiana nieaktywnego hormonu T3 na aktywny T4. I jeżeli dostarczymy tutaj najlepiej hormon i T3 i T4, no to wówczas przy, mówię, tej bazie, tym fundamencie nadnerczy i jąder jajników, tarczyca, no nie miałem przypadku chyba, żeby nie zaczęła normalnie pracować. Teraz jeszcze taka dygresja. Żeby ta zamiana mogła właściwie następować w tej wątrobie, to siłą rzeczy wątroba musi mieć też sprawne funkcje. To jest kolejny cały worek powiązań i zagadnień, które należy znać, żeby wiedzieć, jak uruchomić tą wątrobę i odblokować, gdyby ona nie wykazywała odpowiednio efektywnej zamiany jednego hormonu na drugi. I teraz kolejna rzecz. Wróćmy jeszcze, jak widzicie, pod tarczycą jest śledziona. W medycynie chińskiej jest klarownie powiedziane, bo w medycynie chińskiej na przykład nie ma organu pod tytułem tarczyca. Ale zaburzenia wszystkie tarczycy są przypisywane do śledziony. Stąd wiemy, że oni nie odróżniali, nie wyodrębniali tego organu jako osobnego w taki sposób, jaki my znamy tutaj w medycynie akademickiej. Ale skoro wszystkie objawy, czy to nadczynności, czy niedoczynności tarczycy są przypisywane śledzionie, to spokojnie medycyna chińska radziła sobie z jej regulacją za pomocą właśnie całej, nazwijmy to, filozofii znajomości tych funkcji, bo tu mówimy o funkcjach, i regulacji tych funkcji. Więc z kolei gdyby jeszcze coś z hormonami nie tak szło, to spokojnie należy wejść w śledzione i ją uregulować. I teraz jeszcze cofnę się o krok dalej, to wam mówię, no pokazuję tylko zarys całej przyczynówki tutaj, to jeszcze jest naprawdę kilka poziomów poniżej. Poniżej śledzione mamy układ pokarmowy. Co to znaczy? To znaczy, że aby śledziona dobrze pracowała, to po pierwsze musi dostać właściwą energetykę od naszych nadnerczy, ale też musi otrzymać właściwą energetykę od żołądka, bo żołądek i śledziona pracują w jednej tak zwanej loży energetycznej, czyli takie organy działające w parach. I teraz, jeżeli żołądek działa właściwie, czyli ma właściwe zakwaszenie, nie ma tam na przykład niedoboru energetycznego, czy nie ma stagnacji, czyli zastoju energii, wówczas przekazuje właściwy impuls do śledziony i ona mu się odwdzięcza tym samym. Ona dostając właściwy impuls, to jest impuls swego rodzaju jak wtrysk paliwa w silniku, ona zaczyna dobrze pracować, przekazuje impuls do żołądka, który dzięki temu też zaczyna dobrze pracować. Proszę zauważyć jedną rzecz.
Do tej pory tego nigdzie nie mówiłem, bo znowu się pochwalę, jako pierwszy w Polsce opisałem zasadę działania kwasu żołądkowego w Polsce. No i czekałem, żeby ci wszyscy, którzy są takimi specjalistami, coś na ten temat więcej powiedzieli. No ale się skoro nie doczekałem, to może dzisiaj to powiem, że w zasadzie, no nie powiem, że prawie wszyscy, bo aż tak wszystkich nie zbadałem na świecie, żebym wiedział, ale zdecydowana większość ludzi, którzy mają niedobór kwasu solnego w żołądku, on występuje bardzo często jednocześnie z niedoborem właśnie w śledzionie, z niedoborem energii w śledzionie. Więc tutaj już macie sprzedany kolejny patent, jak to razem działa. Stąd ten układ pokarmowy pod śledzioną jest podczepiony, dlatego że jak doskonale wiecie, pokarm, który wchodzi do ust, trafia do żołądka, następnie przechodzi całą obróbkę przez dwunastnicę, jelito. On w konsekwencji według medycyny akademickiej z jelit jest, zwłaszcza z jelita cienkiego oczywiście, jest najbardziej wchłaniany te mikroelementy do naszego układu krwionośnego i roznoszone po organizmie. Natomiast medycyna chińska jeszcze to inaczej troszkę rozkminia. Tylko powiem o jednej drodze, bo tu są dwie drogi wchłaniania, z żołądka do śledziony, ale też ta droga przez jelita, może tutaj dwa słowa tylko powiem. Według medycyny chińskiej całe to bogactwo tych mikroelementów i tych substancji trafia do śledziony, która to obrabia i następnie przy pomocy kolejnego organu rozsyła to wszędzie po organizmie. Czyli gdzieś tam mniej więcej ten końcowy efekt, czy to medycyny akademickiej, czy medycyny chińskiej, dochodzi do tego samego, że te wchłaniane mikroelementy muszą jakoś tam być rozsyłane. No i możemy tu dyskutować, czy to jest tak, czy to jest inaczej. I powiedziałbym tak, że dla mnie nie ma to większego znaczenia z tego prostego powodu, że jeżeli dobrze pracuje żołądek, jelita, dobrze pracuje śledziona, następuje właściwe wchłanianie mikroelementów i mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Koniec, kropka. Stąd, jakby reasumując, jest niezwykle istotne, żeby ten układ, nazwijmy to trawienno-hormonalny, odtworzyć praktycznie w każdym przypadku ciężkiej choroby, dlatego że jeżeli on nie będzie pracował właściwie, to siłą rzeczy coraz dajemy większe możliwości jakiemuś choróbsku na rozwój. W momencie, kiedy my uregulujemy ten, jak ja to tak w cudzysłowie oczywiście nazywam, układ hormonalno-trawienny, to organizm nie tylko, że ma dobre trawienie, nie tylko, że to świetnie wchłania, ma dobre poziomy wzajemnych relacji hormonalnych w organizmie, czyli krótko mówiąc ma wysoki poziom energetyczny. Mając wysoki poziom energetyczny, organizm sam potrafi pokonać praktycznie wszystko. Tylko my musimy mu dać sprzyjające warunki. No i właśnie moja szkoła tego wszystkiego uczy. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że moja szkoła jest do luftu, no to proszę, żeby mi wskazał lepszą. Chętnie do takiej pójdę i sam się nauczę, bo ja jestem ciągle spragniony wiedzy tej efektywnej, nie teoretycznej i będzie mi bardzo miło, że tak powiem, zapoznać się z odkryciami innych, mądrzejszych ludzi. Faktycznie tych elementów jest bardzo dużo. Jakbym ci tutaj włączył Ryszard Stoper, to nie wiem, ostatnie 10 minut mówiłeś, odpowiadałeś bardzo szeroko na to pytanie, ale też była taka prośba naszych widzów w komentarzach, żeby wejść głębiej w te odpowiedzi i dzięki za to. Także pytanie jest takie, od czego w takim razie ty zaczynasz, no bo tych elementów było bardzo dużo, jak wspomniałeś, że mamy pożywienie, zjadamy jedno, ono trafia i skracając odżywiamy swój organizm, ale ta droga jest bardzo, bardzo duża i wszystkie te organy są połączone niesamowicie i można by rozmawiać o każdym z tych połączeń, myślę, że godzinami. Od czego ty zaczynasz, jeśli przychodzi do ciebie pacjent, który mówi, albo ty uznajesz, że brakuje panu energii, no i trzeba coś z tym zrobić. No i właśnie, jaki jest pierwszy krok? To znaczy, tutaj tych elementów wcale dużo nie poruszyłem, bo to jest dopiero jedna prosta droga i powiem szczerze, chyba najprościejsza z tego wszystkiego, taka najbardziej bazowa. Dobra, już nie będę mówił dalej, bo wejdziemy w kolejne elementy, a to nie było jakby przewidziane na dzisiaj. Tych dróg jest co najmniej kilka, przynajmniej ja co najmniej kilka kolejnych znam, które potrafią nam zaburzyć energetykę i znam też te jakby sposoby odtwarzania tej energetyki, co jest istotne. Oczywiście u jednego to będzie działało lepiej, u drugiego gorzej, no trzeba trafić na to, co u kogoś jest, bo czasem się diagnozuje, wszystko wydaje się, że droga C będzie najlepsza, stosuje się tą drogę C i tam w zasadzie nie ma żadnego efektu. Coś w tym organizmie inaczej działa niż powiedzmy w 90% innych organizmów, więc trzeba wtedy na przykład drogę E zastosować. Tak mówię, żeby to lepiej było tylko sobie wyobrazić. W każdym razie od czego ja zaczynam? Powiem tak, pacjent jak przychodzi, rzadko kiedy się trafia pacjent taki, że jest uważnym obserwatorem, chociaż oczywiście są tacy i powie, że
no taki jestem słaby, w ogóle nie mam siły na nic. Ludzie jakoś tego nie zauważają, bo jak powiedzieć, jak się wstaje do pracy i się goni, to się uważa, że wszystko jest w porządku, bo człowiek jest nauczony, tak? Jest nauczony kredytem, że nie ma wyjścia może. Więc to jest wtedy diagnostyka bardzo prosta, bo sam jakby pacjent przychodzi i mówi, że jest wyczerpany, ale to też się da bardzo łatwo zauważyć z pytań. Zresztą ja mam taką specyficzną metodę jakby sprawdzania tego typu rzeczy na takim wykresie energetycznym. Technika pulsu to totalnie inna od medycyny chińskiej. Tam od razu widzę, gdzie brakuje tej energii. Więc jedno to wywiad, drugie to jest powiedzmy ten wykres. Oczywiście też jak trzeba, to kieruję pacjenta, żeby sobie sprawdził poziomy hormonalne, tylko to mu tłumaczę, jak to powinien zrobić. Nie, że tam dorobił sobie 3 tygodnie temu jeden hormon, teraz zrobi kolejne 4. Nie, to tak nie działa. To trzeba wiedzieć, jak to wszystko sprawdzić. I wtedy widzę, co się dzieje. No więc jeżeli jest powiedzmy zaburzenie na poziomie energetycznym, na zasadzie, że jest niedobór energii, bo uwaga, może być stagnacja energii i to może w niektórych elementach dawać takie pozorne objawy jej niedoboru. Ale to już nie wchodźmy w tą drogę. Powiedzmy, że jest ewidentny objaw niedoboru i tylko na tym się dzisiaj zatrzymajmy. No to wówczas jest, że tak powiem, krótka piłka. Zaraz sprawdzamy, czy jak z trawieniem, jak ze stolcem, jak często, co je, jak się potem czuje. Ludzie często nie zwracają uwagi na to, że na przykład jak jedzą rano jajecznicę z chlebem, czują się fatalnie, jak zjedzą same jajka, to tryskają energią. Takie proste połączenie. Czyli połączenie tłuszczu z węglowodanami to na przykład nie najlepsze rozwiązanie. Nie najlepsze. A ktoś na przykład weźmie sobie tylko samą jajecznicę, kawałek sera tryska energią. Ale jak do tego dołoży kawę, jest rozłożony. Nie może się pozbierać. Znaczy nie tak, że pada, ale w sensie, że czuję, że tak mogło być lepiej, nie? Więc uczulam pacjentów na to, żeby to obserwowali, bo ja tego za nich nie jestem w stanie zrobić. I po prostu to jest swego rodzaju eliminacja pokarmów, które nam niespecjalnie służą. To nie znaczy, że to są już pokarmy alergiczne, ale które obciążają nasz metabolizm na tyle, że on potrzebuje więcej energii na ich trawienie. W związku z tym tej energii nam odbiera, w związku z tym my się czujemy trochę słabiej. To jest takie proste. Więc to jest bardzo istotne, żeby zrobić. Więc jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to oczywiście sprawdzam, jak działa powiedzmy jego układ pokarmowy, czy na poziomie żołądka tam nie ma niedoboru energetyki, czy nie ma kwasu solnego, czy jest może stagnacja energetyki, czy śledziona dobrze przekazuje impulsy do żołądka i odwrotnie, jak śledziona pracuje. Już wiem, co się dzieje na poziomie układu trawiennego. Jeżeli tam jest problem, to regulujemy. Jeżeli tam akurat z jakiegoś powodu wszystko pracuje dobrze, to sprawdzam kolejny krok i na tym się tutaj dzisiaj zatrzymamy, jak pracują u niego hormony. Jeżeli pracują dobrze hormony, to wiem, że to nie jest ta droga, która doprowadziła do tego spadku energetycznego. To sprawdzam kolejną drogę. I w zasadzie takiej diagnostyki tak zwanej różniczkowej, no bo to musimy rozróżnić, prawda? To stąd pewnie ta nazwa kiedyś powstała. Bardzo fajna, zresztą podoba mi się diagnostyka różniczkowa. Na tej podstawie możemy z dużym prawdopodobieństwem i z dużą dozą pewności określić tą najbardziej prawdopodobną drogę, która spowodowała zaburzenia produkcji tej energii. No i to tak wygląda. Okej, o tym schemacie wspomniałeś, jak to wygląda, ale też powiedziałeś, że to jest tylko taka podstawa, taka baza. Ja sam, jak z tobą rozmawiam, to jestem bardzo wyczulony i próbuję to wszystko łapać, ale po tych naszych rozmowach i tak myślę sobie, kurczę, gdzie więcej powinienem się tego dowiedzieć i często w komentarzach też jest, ale panie Ryszardzie, fajnie, tylko gdzie ja mogę więcej się dowiedzieć, no bo to są ważne rzeczy dotyczące mnie, mojego zdrowia, rodziny, także pytanie do ciebie, gdzie odsyłać widzów, no bo ten odcinek trwa pół godziny, godzinę, ale to jest tylko ta baza, podstawa, gdzie dalej mogą się ludzie dowiedzieć, co robić ze swoim zdrowiem. No to tak jak wszędzie mówię, że ta podstawowa wiedza przyczynowa jest opisana w tych moich książkach Rak to nie wyrok, ale tam nie ma tego typu schematów ujętych z tego prostego powodu, że to jest ten poziom taki przedszkolny, można powiedzieć, czy pierwszy poziom, jak to woli, tak? Tam jest na przykład rozbite na rozdział o wątrobie, ale tam pisze o wątrobie, tam niespecjalnie pisze o połączeniach wątroby z czymś innym. I tak samo z innymi rzeczami, więc tam trzeba po prostu zapoznać się z takimi pojedynczymi elementami, jak ogólnie wygląda ta praca naszego organizmu. Tam doskonale i dokładnie pisze na temat kwasu żołądkowego, enzymów, jak ważna jest praca trzustki, która wydziela nam enzymy do trawienia. Więc to są jakby pojedyncze elementy. Ja to nazywam, to są pojedyncze puzzle, które wam tutaj trochę teraz złożyłem.
Więc tak samo jest zalecenie na przykład dla wszystkich moich studentów, którzy przychodzą do mojej szkoły. Zawsze mówię, przeczytajcie sobie te książki Rak to nie wyrok, będzie wam łatwiej później tą wiedzę układać sobie i segregować, bo jak ktoś w ogóle się z tym nie zapozna, ktoś może wiedzieć coś na temat wątroby, ale już nie wie na temat innych tam, nazwijmy to, podzespołów i zaczynamy rozmawiać, to niejednokrotnie mówi, no ale ja nie mogę tego ogarnąć, bo to jest za dużo. No to nie jest za dużo, tylko nie miałeś przygotowania. Jak nie przeszedłeś przez tą literaturę absolutnie bazową, to ciężko ci wejść na ten kolejny poziom. I mówię, no te książki to jest podstawa podstaw całej filozofii i terapii przyczynowej. Szkoła jest na poziomie podstawowym terapii przyczynowej, czyli ten jeden schodek więcej, a dopiero ewentualnie kolejne roczniki to będzie ten poziom bardziej zaawansowany, gdzie będziemy już naprawdę wszystko łączyć, jakim elementem, czy to jakaś substancja, czy zioło, czy coś, jak można oddziaływać bardzo precyzyjnie, tak żeby zadziałało na przykład na 2 czy 3 elementy jednocześnie. To już uczę oczywiście w szkole, ale na razie to też jest tak dosyć ogólnie, żeby ludzie umieli się w tym orientować i wiedzieli, że takie w ogóle właściwości są. Także zapraszam do książek. Jeśli ktoś to chce zgłębić, jak ktoś chce wiedzieć więcej, zapraszam do szkoły. No i tutaj na wykład, jeśli będziemy coś nagrywać, no to będziemy jakieś tam kolejne tematy może poruszać. Ryszard, wspomniałeś i zapraszałeś naszych widzów do swojej książki, która swoją drogą jest świetna. Zapraszałeś też do szkoły, ale już się nie można zapisać, bo dopiero za rok, we wrześniu, kolejne zapisy. To ja też gdzieś zaproszę do poradnika zdrowia, do świetnej lektury, którą... Ale czekaj, robisz mi tu konkurencję. Nie, to nie jest konkurencja, bo świetne rzeczy powinny się wspierać, świetne rzeczy powinno się promować, dlatego nie bójmy się w Polsce też mówić o rzeczach, które stworzyliśmy wspólnie, a z gośćmi naszych odcinków w kwestii zdrowia napisaliśmy wspólnie poradnik zdrowia i Ryszard również tutaj ma swój rozdział. Do tej lektury zapraszamy. W tym poradniku mówiliśmy też o wielu ludziach, którzy w Polsce myślę, że zbudowali taki fundament edukacji zdrowotnej i wielu ludzi zaczęło się interesować. Między innymi Jerzy Zięba tutaj jest wspomniany i wielu innych, którzy tutaj na okładce są. A powiedzmy, kto to jest. Jest Bogdan Smolosz, są bracia Rodzeń, jest Kamil Elonek, jest Sebastian Kielichowski, jest Ania Mazurczyk, jest Marek Pruszyński, no i jest Ryszard Grzebek. Ja tam swoje 3 grosze wrzuciłem. No i dlaczego też o tym wspominam? Zachęcam do tego, żeby może właśnie na święta komuś dać taki prezent zdrowotny, ale przygotowujemy się z całym zespołem, żeby napisać drugą część poradnika zdrowia, więc jeśli macie kogoś takiego, kto ma wiedzę, która powinna się pojawić w poradniku zdrowia i trafić do polskich domów, to napiszcie do nas, dajcie znać w komentarzach albo napiszcie do nas maila. Widzę, że Ryszard, tutaj też chcesz coś dodać, swoje 3 grosze, a myślę, że możesz, bo swoje 3 grosze w ramach swojego rozdziału tutaj w poradniku zdrowia też masz. Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby może pojawili się nowi autorzy, żeby w Polsce jest dużo mądrych ludzi. Nie ma jednego jakiegoś, który by wszystko wiedział, bo to jest nierealne i niemożliwe. Dlatego myślę, że fajnie by było, gdyby powiedzmy na tej okładce nowe twarze się też pojawiły, bo przecież mnóstwo ludzi ma naprawdę świetne patenty, ale ma na coś 1 czy 2, ale to też jest fajne, bo to jest bardzo wąski zakres wiedzy, w sensie bardzo wąski i limitowana liczba ludzi ma tą wiedzę i właśnie taką wiedzę niszową fajnie byłoby zaprezentować, bo to jest naprawdę coś fenomenalnego, bo tą wiedzę ogólną to każdy gdzieś tam może zdobyć, ale wiesz dokładnie coś, że to działa na pewno na to, nie? I takie coś, ja zawsze to zbierałem, bo jestem hobbystą takich wynalazków, sporo też ich mam, i zachęcam, żeby to robić. Ryszard, jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo ostatnio twoje nazwisko w internecie, można powiedzieć, stało się jeszcze bardziej popularne. Ludzie o tobie mówią. Pytanie, czy chciałbyś się w tym temacie jakoś odnieść tutaj? W zasadzie niespecjalnie, dlatego że nie będę dyskutował z fałszywymi oskarżeniami, a poza tym dałem odpowiedź na moim Facebooku, więc dla każdego, kto używa logiki i tak zwanego rozumu, tam sprawy są oczywiste. Odsyłam, żeby się zapoznać, jak te wszystkie prawdziwe, w cudzysłowie, dowody są na mnie fabrykowane i jak się wykorzystuje w sposób bezczelny, przekręcając fakty w drugą stronę. Jeśli ktoś to rozumie, to tak powinno być. Jeżeli ktoś nie rozumie, to szkoda jakby czasu tutaj nagrywać i tłumaczyć rzeczy proste i ewidentne. Okej, no to myślę, że mamy wszystko, zachęcenie do
dobrej, mądrej lektury też było. Wielkie dzięki, Ryszard, za wizytę kolejną w naszym studiu i mnóstwo wiedzy. Przede wszystkim korzystajcie z tego, no bo obejrzeć odcinek to jedno, ale wdrożyć to i mądrze z tego skorzystać to drugie. Także Ryszard, jeszcze raz wielkie dzięki. Ja dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.